Dzień dobry w kolejnym dniu. Miejscówka bardzo udana, tak się prezentuje w pełnej okazałości nad ranem. Troszkę też wędkarzy, tak to skład ten sam. Można by tutaj zostać na weekend, bo dzisiaj sobota. No ale nasz samochód musiałby posiadać lepsze zaplecze sanitarne. No tak to nie ma ale sobie siedzimy, jest bardzo fajnie. Z takim widoczkiem. A my sobie tutaj kończymy rozruch poranny. No i będziemy ruszać dalej w świat. Witajcie! W dzisiejszym odcinku dotrzemy na pogranicze Transylwanii i zajrzymy do Bystrzycy. Ale najpierw wąwóz Bikas. Jesteśmy na Barajul Bikas, czyli na tamie Bikas, która tworzy to wspaniałe jezioro, nad którym staliśmy. Po drodze się jedzie, droga przebiega przez tamę. Ale to wciąż region Bukowina, Tak, z tego co widziałam. Tak, jesteśmy jeszcze na Bukowinie, czy w Bukowinie? Nie, chyba Na Bukowinie chyba. Tak ciekawe. Bardzo mi się podoba. No przepięknie. No się troszkę takie polskie też klimaty naszych Sudetów, czy naszych Bieszczadów, Beskidów. To w sumie to samo pasmo górskie co Bieszczady, ale bardzo ładnie. No i olbrzymie te góry, ciągle jedziemy, już kilkaset kilometrów i jesteśmy non stop w górach. Tak sobie teraz pomyślałem, skoro to jest sztuczne jezioro, to ciekawe ile wiosek zostało zalanych, jak to przy okazji budowy takich zbiorników sztucznych często bywa. No i na tamie oczywiście jest elektrownia wodna, której nagrywać nie wolno. No więc jechaliśmy na trasę 12C. Tutaj jedziemy wzdłuż rzeki Bikas właśnie. To jest przełom tej rzeki, bardzo malowniczy podobno wąwóz, więc zaraz się o tym przekonamy. Ładnie, ale jakoś to sobie trochę inaczej wyobrażałam. No, zobaczymy jeszcze trochę drogi przed nami. W sumie tak z mapy jak pamiętam, to dopiero wjechaliśmy jakby tutaj w ten wąwóz. Ale rzeczywiście, no cały czas długi wąwóz. Raz ładniej, raz brzydziej, jak tutaj widać, jakieś, nie wiem, co to, kruszywa jakieś, czy jakieś silosy, czort wie. No ale jedziemy, widoki tutaj piękne mamy przed sobą akurat. Znowu się pospieszyłam z opinią. Minęło ile? Ze 3 sekundy? No zaczyna być bardzo ładnie. Nie, tylko chodziło mi o to, że jakby tak nie wyobrażałam sobie, że to będziemy jechać wsią w sumie. Ale przecież Rumunia to jest jedna wielka wieś. Są tak długie wsie, nie wiem, po kilkanaście kilometrów mają, bo wszystkie domy są wzdłuż drogi. Rzadko kiedy jakiś jest dalej niż 50 metrów od szosy. Stąd pewnie te długie domy. Możliwe, dokładnie. Chociaż widoki widokami, ale dzisiaj nadrzędny cel to jest znalezienie prysznica. Co, malowniczo? Malowniczo. Ale górska. Wow, ale odjazd. Pięknie. To wszystko przez taką rzeczułkę. Jest niesamowite. Tak jak do tej pory nie było za dużo ludzi, tak generalnie, tam gdzie chodziliśmy, to tutaj zatrzęsienie, tutaj no, bardzo trudno zaparkować, szpilki się nie da wetknąć. Także bardzo turystyczne miejsce, ale piękne. Jadąc trasą 12C przecinamy góry Haszmasz i docieramy do najbardziej znanego wąwozu w Rumunii, czyli Bikas. Jak sami zobaczycie, miejsce przyciąga w sezonie tłumy.
długi na 6 km, ze ścianami wysokimi na 300 metrów wąwóz robi olbrzymie wrażenie, a film tego zupełnie nie oddaje. Trzeba to zobaczyć na własne oczy. Miejsce słynie z dróg wspinaczkowych, a charakterystyczną dziś ozdobioną krzyżem skałę Piatra Altorului, czyli kamień ołtarzowy, w czasach komunistycznych wieńczyła olbrzymia czerwona gwiazda. My Bikas możemy śmiało nazwać bramą Siedmiogrodu. Żeby nie było, że tylko jeździmy i jeździmy. Idziemy się przejść tutaj wzdłuż strumienia. Jest szlak, więc trochę dla zdrowotności ruchu. No tak, bo trafiliśmy w poszukiwaniu prysznica jakiegoś na Tak. taki kemping w tym wąwozie Bikas. No, kemping to jest za dużo powiedziane, jakaś jurta jest, jakieś To takie. się nazywa kemping Nomad chyba. No właśnie, no, bardzo sympatyczny i ludzie. Prysznic Tak, nie ma pytam, problemu. tylko musiał nastawić termę, żeby się tam nagrzała woda. Koszt co łaska. No, także skorzystamy, a w międzyczasie Właśnie. można się przejść. Więc idziemy, deptamy dla zabicia czasu. Jedziemy cały czas tutaj tą trasą 12C. Pokazuje, że Georgei się nazywa, Georgenii miejscowość. Tutaj powstaje jakiś taki chyba hotel, jakaś kolejka górska, rollercoaster jakiś taki. Tu chyba jakieś wyciągi, więc luksusowy hotel się szykuje z takim widokiem. Jeśli ktoś lubi tak spędzać czas, to mogą być ciekawe atrakcje. No, jesteśmy na 1200 metrów. Dosyć kręta droga nas prowadzi. No, okoliczności przyrody przepiękne. Dotarliśmy do Transylwanii. Drogi. Wampir się wgryzł. Kościółki takie. Tutaj dosyć sporo kościołów warownych chyba jest. Gdzieś tam po drodze jakieś mamy wpisane, żeby zwiedzić. Transylwania, czyli inaczej po naszemu Siedmiogród. Stąd nasz jeden z królów, Stefan Batory, był, którego siostra, ale to później opowiem Wam kiedyś, jak to było z Batorówną i co ona tam wyprawiała podobnoż. To jak już będziemy, jak się wgryziemy w tą Transylwanię gdzieś w głąb. Niczym wampir. Tak jest. Kościółek. Transylwania i tutaj ten region Rumunii przez bardzo długi czas należał do Królestwa Węgier. Stąd są bardzo silne, odśrodkowe, że tak powiem, działania i tendencje tak, ludności tutaj, która się bardziej identyfikuje z byciem Węgrami. Jakby nie godzą się na to, że są częścią Rumunii. Też poznałem taką znajomą, mam Węgierkę, która właśnie jest tutaj z tego regionu. I ona właśnie twierdzi, ona jest Węgierką, nie jest Rumunką. Mówi po węgiersku. I też bardzo często będziemy tutaj spotykać dwujęzyczne nazwy. A teraz będziemy tankować. Dla ciekawych benzyna kosztuje
7,54, a tu 7,48. To tankujemy tam, gdzie 7,48. Tak, ale tutaj już trochę te zabudowania, no takie austro-węgierskie. No, u nas też można gdzieś właśnie na Podkarpaciu, gdzieś w Małopolsce spotkać też ten rodzaj trochę architektury. Oczywiście on jest troszeczkę inny, ale zdecydowanie inaczej niż w Bukowinie, trzeba przyznać. Niesamowite, zupełnie inny region, zupełnie inny świat, nie? Do Transylwania od tej Bukowiny. Minęliśmy parę górek, Tak. parę skałek i zupełnie jest inny świat. To jest niesamowite, jak te regionalne tutaj oddziaływania jednak są silne. Nie wiem, czy w Polsce tak jest zróżnicowane. Nie, no też są Jest, zupełnie inne regiony w sumie, tak. Tylko może nie są tak odcięte akurat tutaj, jak przynajmniej ta Transylwania, ten fragment, gdzie my wjechaliśmy od tej Bukowiny, że tymi górami, rzeczywiście tym wąwozem Bikas i tymi górami dookoła, i nagle jest zupełnie coś innego. Jesteśmy w okolicach Bystrzycy. No i trochę krążymy tutaj dookoła w poszukiwaniu miejscówki. Bo no ja się nie spodziewałem, szczerze mówiąc, tego, że w Rumunii będzie tak ciężko znaleźć miejscówkę. A nie jest łatwo, bo część z tych miejscówek, które gdzieś tam na Fortnite są, to są ewidentnie dla samochodów, no, gdzie się można zamknąć i stać na parkingu po prostu. Teraz byliśmy przed chwilą, tam miała być miejscówka, ale to tak właściwie prawie, że mijanka na drodze, na wzgórzu takim. Pojechaliśmy i skręciliśmy w boczną drogę. Nawet się zapowiadało obiecująco. Szukaliśmy sami, a jak zobaczyliśmy wiszące na drzewie kozie nogi, to żeśmy doszli do wniosku, że nie wiadomo, co tam się wydarzy, a na tym, jakie tam gusła, tudzież inne obrzędy odchodzą, nie chcielibyśmy się stać ich częścią. No więc jedziemy, szukamy dalej, kręcimy się. No mam nadzieję, że gdzieś staniemy, no, ale z drugiej strony już staliśmy nawet w Ikei na parkingu, więc w razie czegoś zawsze możemy pojechać i stanąć na parkingu w Bystrzycy i zobaczymy, co się wydarzy. No ale jest jak jest, więc takie przygody podróży samochodowych. Czasem idzie z górki, czasem idzie pod górkę, ale Rumunia piękna, polecamy. No dotarliśmy do Bystrzycy, miejscówka raczej nie będzie udana. Trochę zmieniliśmy plany, ale to za chwilę Wam opowiemy. Na razie jesteśmy w Bystrzycy, idziemy się przejść. Szukamy śladów średniowiecznej zabudowy. Tak, podobno układ i charakter zabudowy średniowiecznej jest zachowany. Na razie nie zachęca No, miasteczko, ale no... widać, Bystrzyce tak mają. Chociaż nie, z drugiej strony Bystrzyca Kłodzka piękna. Byliśmy, bardzo włoski charakter. Jakby człowiek nie wiedział, że to jest w Polsce, to by powiedział, że to gdzieś jakaś Toskania. Trochę zmiany miejscówkowe nam się pozmieniały.
No, zdecydowaliśmy się najpierw przyjechać do Bystrzycy, sprawdzić jaka jest miejscówka. No, taka sobie, ale jeszcze damy jej raz szansę, jak teraz będziemy wracać. A postanowiliśmy najpierw się przejść po mieście, tutaj po Starówce. Troszkę tak historycznych, tego średniowiecznego układu architektonicznego się zachowało rzeczywiście. Dużo też budynków XVIII-wiecznych. Natomiast czy jest to miasto, do którego trzeba specjalnie przyjeżdżać? Chyba nie. Po drodze, tak jak wszystko w sumie, warte zobaczenia. Tutaj Stare Miasto, okolice rynku, te pasaż ciekawe są. Natomiast generalnie miasto, Tak w pozostałej części jak jechaliśmy, straszliwie przygnębiające. przygnębiające. Po prostu coś strasznego. Po prostu bloki takie jak z koszmaru jakiegoś. Ja czytałem taką książkę wcześniej o Rumunii, jak tutaj to wyglądało w tych czasach Ceausescu. Wcześniej no jest to bardzo, bardzo ciężko. Nie dziwię się teraz po tym, jak przeczytałem tą książkę, po prostu dlaczego Ceausescu został rozstrzelany. Także rewolucja przebiegła w taki, a nie inny sposób. No i tak widać te bloki. Tutaj było bardzo duże przeludnienie, jeśli chodzi o mieszkania. On też miał jakąś tam wizję swoją a propos roli kobiety, zakazu aborcji i tak dalej. Natomiast też po prostu warunki mieszkaniowe były fatalne, więc wszystkie były w dużych miastach w szczególności, ale w takich mniejszych też. Wszystkie balkony były po prostu zamieniane w pokoje. No i to widać, że wszystkie są zabudowane, ale nie na takiej zasadzie jak u nas. Tak, żeby zyskać parę metrów. Tak, żeby parę metrów po prostu do życia zyskać. Trochę się ta Rumunia poddźwiga z tego, ale ten komunizm moim zdaniem, tak z obserwacji, chyba większe piętno odcisnął, zdecydowanie większe niż na przykład u nas w Polsce. A teraz idziemy się przejść po Tak, dalszej postawiliśmy samochód w trochę przyjemniejsze miejsce. Jest tutaj pod katedrą, stanęliśmy na jakimś tam parkingu niby centralnym, ale to tak... Szemrane okolice Dokładnie, trochę. trochę mieliśmy, no ja kilka takich miast, nie będę wymieniał nazwy, bo żeby ktoś się nie poczuł urażony, ale kilka miast w Polsce, szczególnie jedno, bardzo mi ta Bystrzyca tutaj przypomina, że gdzieś te okolice rynku są w miarę wypieszczone, deptak zrobiony, a 10 metrów od deptaku można kosą dostać między łopatki. No. Dzień dobry, już wsiedliśmy do auta. Tak, już Mieliśmy ruszać. Już się właściwie zbieramy. Tak, ale zapomnieliśmy, że nic wam nie nagraliśmy, gdzie spaliśmy. Więc tak na szybko, dzisiaj już upał, jest godzina 10:30, a jest już prawie 30 stopni. Więc chyba się doczekaliśmy tych upałów tutaj zapowiedzianych w Rumunii. Wylądowaliśmy w końcu na kempingu
A postanowiliśmy, że skoro zrobiliśmy, nie wiem, z przynajmniej 50 km nadrobiliśmy i szukaliśmy niejednej miejscówki, chyba z 5 objechaliśmy różnych. W końcu już zrezygnowaliśmy Tak, z no, poszukiwań. Tak, bo zrobiliśmy taką opcję jak pod Kownem. Jakiś tutaj taki malutki, bardzo sympatyczni starsi państwo prowadzą. Majątek nie jest, bo zapłaciliśmy 70 lei za jakieś dwie osoby. 14 euro. Tak, Chyba tak. Za dwie osoby za nasz samochód, więc takie fajne miejsce. To jacyś Holendrzy stoją, jedni, drudzy. Nie chce się za bardzo. Takie małe pole. A my teraz ruszamy do Cluj-Napoki. Cluj-Napoki. Do Cluj-Napoki i dalej w drogę. Mam nadzieję, że nas nie zważy i nie ugotuje wszystko. To do zobaczenia w trasie. W ten sposób dotarliśmy do Siedmiogrodu, czy jak kto woli Transylwanii. W przyszłym odcinku zabierzemy Was m.in. do Cluj-Napoki i urokliwego miasteczka, jakim jest Rimetea, a to wszystko pośród niezmiennie pięknej rumuńskiej przyrody. Będzie wystrzałowo i to dosłownie. Tradycyjnie dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia.